Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Wymyślić, jak zbudować takie oto domy po drugiej stronie przepływu, czyli tutaj, właśnie w tym samym stylu, ale z jakąś taką innowacją. Mam wewnętrzną potrzebę, żeby wybudować właśnie te domy po drugiej stronie z czymś nowym, żeby nie było wszędzie to samo i takie nudne. Dodatkowo wyznaczyć już wszędzie po drugiej stronie przepływu miejsca, gdzie te domy mają stać. No i planuję też gdzieś umieścić sklep z sadzonkami, ponieważ zalegają mi one u kowala w skrzynce i w końcu muszę się tego po prostu pozbyć. Także gdzieś go będę musiał tutaj umieścić. Dodatkowo niedługo planuję wybudować kościół i tutaj już kiedyś pytałem mieszkańców, gdzie go wybudować. Wstępnie głosy mówiły o tym, żeby zrobić to gdzieś na przedmieściu, ale powiedzmy, że zadam to pytanie ponownie. Czy lepiej, żeby ten kościół stał gdzieś bliżej centrum lub nawet w samym centrum, czy jednak właśnie gdzieś na przedmieściu? Jeżeli w centrum, to po której stronie? Po tej czy po tamtej? Czyli albo po lewej od tej strony, albo po prawej. A jeżeli na przedmieściu, to tak samo. Czy na tamtym przedmieściu, które już tam istnieje, czy tutaj, które gdzieś kiedyś powstanie? Tak czy siak ja się zabieram do roboty. Rozplanowałem miejsca na aż 8 domów, no i zaczynając od pierwszego. Będzie on trochę inny niż reszta, no bo tak jak mówiłem, szukam czegoś nowego i on będzie zaraz obok tawerny i będzie on trochę taki mniejszy na dole, ale większy na górze, bo o co chodzi? Tutaj będą porozstawiane takie filary, takie powiedzmy kamienne chyba, jeszcze nie wiem z jakich materiałów je zrobię i tu będzie takie miejsce jakby na podwórku, ale takie zadaszone, czyli będzie taka wnęka, no i tutaj nie będzie ścian w ogóle, tylko będą właśnie takie filary. Tu będzie taki parter mniejszy, no i na górze on będzie cały zabudowany, aż potąd oczywiście, od tamtąd, czyli taki no dość duży już. Drugi dom będzie takim zwykłym, standardowym domem, jak już budowałem. Trzeci dom będzie ciekawy, bo tutaj będzie droga prowadziła przez środek tego domu. A o co chodzi? Tu powstanie taki powiedzmy łuk, a na górze będzie dom. I do niego będzie się wchodziło tutaj. Tutaj będą takie schody podwójne i tu do góry będzie się wchodziło do tego domu. Czyli on będzie na tym łuku, na tym przejściu takim. No i czwarty dom taki też typowo standardowy, jak już robiłem, czyli po prostu z tymi filarami z drewna dookoła, no i wejście i okna wszędzie. I tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. Tam jeszcze nie wiem, co będę robił. Na razie zostawiłem sobie taką pustą przestrzeń, bo może mi coś jeszcze przyjdzie do głowy. Drogę też już poprowadziłem, jak ona będzie szła w tamtą stronę gdzieś, także na razie tamto miejsce zostawiam w spokoju, ale po drugiej stronie, czyli tam na początku tego przepływu albo na końcu, w zależności od której strony, czyli obok biblioteki, zrobiłem kolejne domy i tutaj też trochę inne. No bo tak, zaczynając od początku, to będzie taki domosklep z kwiatkami różnymi. I on tutaj, gdzie są postawione te bloki ziemi, będzie miał taką jakby szklarnię, coś w tym stylu, może nie aż taką za mocną szklarnię, no bo szklarnia to raczej tam, nie wiem, do warzyw i tego typu rzeczy, a tu będzie chodziło głównie o sadzonki i różnego rodzaju kwiaty. Po co mi taki sklep? Ano po to, bo mam tego sporo w skrzynkach, no i nie chcę tego chować gdzieś po magazynach, a chcę wykorzystać ten fakt na to, żeby zrobić kolejny domosklep, żeby to wszystko gdzieś trzymać. No i tutaj będzie właśnie taka powiedzmy ala szklarnia, tu będzie wejście do tej szklarni od tego domu oczywiście. Tu będzie parter, na którym będzie właśnie ten sklep i on tutaj będzie miał też taki daszek powiedzmy, taki straganowy. Coś jak tamte stragany. Tu będzie wejście do tego domu oczywiście, no i gdzieś w środku pewnie tam zrobię schody do góry na kolejne piętro, żeby było mieszkalne. Kolejny dom będzie taki narożny, taki ścięty tutaj. Nie wiem, czy to wypali, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale tak mi jakoś ścieżka się tutaj poprowadziła obok tej biblioteki, więc uznałem, że wykorzystam ten fakt, no i zrobię coś ciekawego. Także on tutaj będzie trochę inny, trochę taki ścięty. Nie wiem, jak to wyjdzie z dachem, trochę mam obawy, bo z tymi dachami to wiecznie jest problem, ale jak zwykle coś wykombinuję, zobaczymy. No i ta ścieżka będzie prowadziła sobie tutaj do kolejnych dwóch takich standardowych domów, bo już tutaj nie chciałem za dużo mieszać, więc one po prostu będą dopełniały tak, żeby się to zgadzało z tym murkiem tutaj. Jeszcze zastanawiałem się nad zmieszczeniem jednego domu tutaj, w tę stronę z wyjściem, zmieściłbym to i tutaj zrobiłbym powiedzmy taki ala taras, ala przejście, takie z drewna po prostu, coś jak robiłem tamte tarasy po tamtej stronie przepływu, ale tak sobie pomyślałem, że to będzie
kompletnie psuło koncept tego sklepu z kwiatami. No bo nie po to zrobię tutaj przeszklone ściany, żeby zasłonić sobie całe słońce domem. Nie będzie miało to żadnego sensu, także na razie zostawiam tutaj pustą przestrzeń. Może zrobię tutaj właśnie jakiś taki zielony zakątek, tak jak robiłem i tam w tamtych domach, i tam gdzieś z tyłu przy tym oczku wodnym. Coś na takiej zasadzie może tutaj wykombinuję. Albo coś innego, nie wiem. Tak czy siak na razie nie mam w planach zasłaniać tej przestrzeni jakimś domem, no bo tak jak mówię, słońce ma wpadać tutaj, do tych kwiatków różnych. No i tutaj jeszcze zostanie mi taki fragment. Zmieściłbym też tutaj jeden dom, ale on będzie miał bardzo wąski parter i nie wiem, czy mi to odpowiada. Także też na razie tą przestrzeń zostawiam pustą. Zobaczę, jak to wyjdzie, jak wybuduję te. Może jednak zdecyduję się na jakiś jeszcze dodatkowy dom. Tak czy siak 8 nowych domów zaplanowanych, no i pora dobrać teraz materiały i zbudować pierwsze szkice. Stelaż oraz dolne ściany nowych domów zrobiłem i wygląda to ok, podoba mi się. Zastanawiam się jeszcze tylko nad stelażem tej tutaj takiej szklarni, coś w tym stylu, tu gdzie będą te wszystkie kwiatki, sadzonki i tego typu rzeczy, bo trochę skromnie wygląda, nie powiem, no i nie wiem, czy te belki mi tak pasują, żeby tak one wyglądały, ale na razie to zostawiam, zobaczę jak wyjdzie cała reszta, no i myślę, że wstępnie zrobię tak, a później najwyżej będę zmieniał. Zobaczymy. Tak czy siak domosklep z kwiatami będzie z normalnych materiałów, czyli dół ceglany tułów, no i góra to będzie brzozowe drewno, no i oczywiście dookoła świerk. Nic nadzwyczajnego, po prostu dodatek jako szklarnia obok. Tutaj już postawiłem na inną kolorystykę, czyli czernit i tropikalne drewno, no i on jest taki właśnie narożny tutaj, w sensie taki ścięty tutaj pod skosem. Czy to w ogóle będzie miało sens i czy to jakoś wygląda? No jak zwykle okaże się pod koniec, jak już wszystko udekoruję, no i wtedy będzie można ocenić, czy ma to ręce i nogi. Na pewno będzie dużo zamieszania tutaj z dachem, no ale do tego zaraz jeszcze dojdę. No i tutaj dwa pozostałe takie domki też bez wielkiego szału, po prostu na dopełnienie. No i tutaj już koniec tak naprawdę. I jeszcze chyba to będę musiał trochę przerobić i przesunąć, tak mi się wydaje, bo chciałbym tutaj postawić parapet, a w innym wypadku mi się to po prostu nie zmieści, no bo na ten murek jeszcze idzie przecież półpłytka, no i tutaj ona będzie mi przeszkadzała, także to jeszcze chyba będzie do przerobienia. Tak czy siak, to są 4 domy, a stelaż kolejnych domów też już jest zrobiony, no i tutaj jest trochę bardziej ciekawie, no bo tutaj będzie ta wnęka taka na filarach, na razie postawiłem na drewno, zobaczę jak to będzie wyglądało, najwyżej zmienię to na kamień, ale na ten moment no zapowiada się ok, także na razie tak to zostawiam. No i on tutaj będzie oczywiście taki mniejszy trochę, ale na górze za to będzie miał o wiele więcej miejsca, no bo on będzie tutaj już zabudowany do przodu. Obok zaraz powstał zwykły, normalny dom, bez szaleństwa, ale tutaj powstał dom taki właśnie nad przejściem, czyli tu będzie po prostu mur, a raczej takie murowane przejście, taki most, coś w tym stylu. No i tutaj obok będzie wejście do tego domu. Jeszcze nie wiem jak rozwiążę tutaj ten problem, bo powstał, ponieważ tutaj planuję zrobić wejście do domu, bo inaczej tego jakoś logicznie zmieścić nie mogłem. W sensie, no mogłem wysunąć to trochę dalej w tamtą stronę, ale jakoś mi to tak się nie spinało z tym tutaj. Chciałem jednak zostawić takie przejście właśnie nierówne. No i chodzi o to, że tutaj to ja planuję zrobić ścianę też zabudowaną, no i okno. No i dach pociągnąć przez całość, czyli to też będzie tutaj zadaszone. I tutaj też by wychodziło okno na środku, no ale tutaj pójdzie ściana. Więc najprawdopodobniej tu po prostu okna nie będzie. Zrobię tutaj przejście i zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj po prostu z tego balkonu. Tak czy siak, no tutaj te dwie przestrzenie niezbyt mi współgrają z tym. No i można by powiedzieć, że no teoretycznie to mogę sobie to przebudować. Przecież nikt mi nie każe w taki sposób tego budować. Nie mam wyznaczonego jakiegoś konkretnego miejsca. Mogę to sobie zawsze poszerzyć, ale szczerze to już jak to zrobiłem, to już nie chce mi się tego burzyć. A gdyby zabrakło trudności, no to byłoby zbyt nudno. A tak to przynajmniej uczę się nowych rozwiązań. No i tutaj jest taki narożny dom, który jest w sumie podobny do tego tutaj. Czyli tak jak on tutaj wygląda, też z takim narożnikiem, taki jest tutaj. Wow, spadłem, ale tutaj jest z tą różnicą, że jest jedna belka, a tam były dwie obok siebie na rogach, a tutaj dopiero na górze są dwie. Także taka oto różnica. No i teraz pora, żeby zrobić stelaż dachu i tutaj i tam, no i w końcu chodnik, żeby się komfortowo poruszać.
Stelaż na dachy gotowy i trochę zastanawiałem się nad tym tutaj środkowym, w sensie z tym przejściem na dole, czy nie jemu nadać priorytet nad te dachy, ale uznałem, że to będzie kompletnie dziwnie wyglądało, więc na razie zostawiłem to tak. Nie powiem, trochę inaczej sobie to wyobrażałem, bo miałem w głowie taką wizję, gdzie ten dach będzie do samego końca tutaj pociągnięty i faktycznie nie przemyślałem, że te będą na siebie nachodzić, ale myślę, że i tak to dobrze wyjdzie. Najwięcej kombinacji to jest nad tym dachem tutaj, no bo on z tej strony ma mieć właśnie taką górę, czyli jeszcze widoczną ścianę, a tutaj on jest właśnie taki po skosie, no i łączący się od razu z tym dachem tutaj. Nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie, czy to będzie miało ręce i nogi, ale jak wyjdzie, to przynajmniej będzie nowa umiejętność, czyli robienie dachów po skosie. No i kwestia teraz, żeby dobrze połączyć tą szklarnię z tym dachem tutaj, z tej strony. Myślałem nad tym, żeby tutaj zrobić ten łuk dachu, ale to nie pasowało kompletnie do tego, ani nie łączyło się dobrze z tamtym, bo ten dom jest nieco niższy o jeden blok, także finalnie postawiłem na dach z tej strony, no i też ten dach jest tutaj taki bardziej stromy, bym ujął, niż tak jak zwykle te dachy w domach, z racji tego, że jest to domosklep, czyli on będzie bardziej w stylu właśnie tych, typu kowal, czy tam od rybaka i tak dalej. Nie łączyłem jeszcze ani razu tych dachów z domów z tymi od domosklepów, więc pierwszy raz takie połączenie w ogóle wyjdzie, no i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, ale mam dobre przeczucie, także pora na najprzyjemniejszą część, czyli wypełnianie i dachów, i ścian. Szedłem po zapasy diorytu, bo zabrakło mi na jeden z dachów w tych nowych domach, no i przypomniałem sobie o istnieniu tego, bo jest to po prostu po drodze. I tak teraz pomyślałem, że chyba pora się tym w końcu zająć, ale zajmę się tym po wybudowaniu tych nowych domów. No i poszukam gdzieś takiego w lepszym stanie, bo gdzieś takie były, takie bardziej rozbudowane. No i będzie trzeba sprawdzić, dokąd mnie to doprowadzi przede wszystkim. No i czy ja coś z tego w ogóle wykombinuję. Tak czy siak najpierw dioryt, no i budowa domów. Kolejny etap budowy skończony, czyli powstały już całe bryły razem z dachami i ścianami. Ten tutaj po środku nawet nie wyszedł tak źle, ten dach nawet fajnie się tam połączył, więc nie sprawiło to za dużo problemu. Ale to, co ja odkryłem teraz, to jest normalnie coś pięknego, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Ja się męczyłem ze zbieraniem świerkowego drewna, bo sadziłem sobie po jednej sadzonce i czekałem, aż to drzewo wyrośnie, żeby je zebrać. No i nie dużo to dawało, więc to się sporo przedłużało i przypomniałem sobie, że przecież są też takie te duże drzewa właśnie świerkowe, które rosną równie szybko w jesień, a dają o wiele więcej drewna. Ja tyle zawsze to jest w ogóle dziwny świerk, to nie wiem jak to nazwać, ale okej. Wracając do tematu, no teraz tyle tego drewna zbieram, a ja zawsze tyle czekałem na te drewno, żeby zrobić z tego dachy, dodatki i całą resztę. Szkoda, że przypomniałem sobie o tym na koniec, jak już wszystkie te bryły postawiłem, ale przyda mi się to na pewno jeszcze do całej reszty dekoracji i tak dalej. A, i w ogóle postawiłem tą tablicę, o której ostatnio zapomniałem, jak robiłem tą tawernę, czyli tą taką tablicę, powiedzmy, z wiadomościami, z ogłoszeniami i tak dalej. Postanowiłem ją zrobić tutaj, naprzeciwko biblioteki, no bo w sumie pasowała mi tutaj, a zapomniałem ją gdzieś tutaj umieścić przy tawernie, więc no innego wyjścia też nie było. Także myślę, że fajnie wyszła, no tutaj dookoła ta twarda ziemia, tu jeszcze na pewno coś powstanie. Na razie zostawiłem puste, no bo nie wiem jak to się dalej rozwinie, ale tak czy siak tutaj też te bryły już całe powstały. No i tutaj trochę bardziej nagłowiłem się przede wszystkim przy tym dachu tutaj i nie jestem do końca z niego jakoś mega zadowolony, ale myślę, że na razie to może być i no na pewno przyszłościowo będę musiał trochę poćwiczyć robienie właśnie takich innych dachów dziwnych, nie tylko takie proste i po prostu wyższe. W ogóle bardzo spodobał mi się tutaj ten zakątek za biblioteką. On tutaj taki właśnie robi fajny kącik, że tak bym to ujął. Taki właśnie blisko tej biblioteki, taki po prostu przytulny, bym tak to ujął, albo taki przytłaczający może bardziej. Lubię takie uliczki, zresztą takie ciasne, nie powiem. Nie wiem jeszcze jak zagospodaruję tutaj to, ale wydaje mi się, że raczej zrobiłbym tutaj coś w stylu punktu takiego widokowego w tę stronę, chociaż jeszcze myślałem nad portem tutaj, w tym miejscu, ale z tym się jeszcze wstrzymam, bo jeszcze port na pewno chcę zrobić tam z przodu, więc tutaj nie wiem. Tak czy siak, no zrobił się tutaj taki fajny łuk, takie wybrzeże bym powiedział, więc może by to pasowało, ale na razie
razie to zostawię. No i tutaj na razie z tą szklarnią się totalnie wstrzymałem, bo wydaje mi się, że ona będzie trochę za mała na to, co chcę zrobić w środku. I jeszcze zastanawiam się, czy w ogóle to jakoś powiększać, może wydłużać, no bo miejsca jeszcze trochę mam tutaj, no może poza tym, co tutaj by mi nachodziło, ale już jeden murek przesunąłem, to może i ten przesunę. No i tak jeszcze nie jestem pewien, co z tym zrobię. Muszę na pewno obliczyć sobie ilość wszystkich sadzonek, które chcę tutaj postawić, czyli właśnie jakieś takie półki, powiedzmy, na których będą właśnie te doniczki z różnymi kwiatkami, sadzonkami i tak dalej dookoła tej szklarni. Ona musi być oczywiście przeszklona cała. No i jeszcze planowałem na środku zrobić jakąś taką wysepkę, no ale tutaj właśnie jest jakoś za mało miejsca, no bo zostałaby mi jedna kratka przejścia i trzeba by było się tak cisnąć po prostu dookoła, co mi niezbyt odpowiada, jeżeli chodzi o rozstawienie tego pomieszczenia. Także muszę jeszcze nad tym na pewno pomyśleć. No i tak naprawdę zaczyna się mój ulubiony etap budowy, czyli wydekorowanie tego wszystkiego, żeby to wyglądało naprawdę świetnie. I to jest dlatego mój ulubiony etap, bo z takich brzydkich trochę brył, no bo nie ukrywam, one w taki sposób nie wyglądają jakoś świetnie i wybitnie, a to właśnie ta magia dodatków, tych dekoracji robi całą robotę, więc dlatego jest to mój taki ulubiony etap, żeby z tego powstało coś takiego jak cała reszta tej wioski. W ogóle tak minęło już trochę czasu, odkąd tą wioskę zacząłem tutaj budować i powiem szczerze, ona naprawdę mocno się rozrosła. Ten przepływ tutaj w ogóle będzie wyglądał świetnie, znakomicie, no bo tu taki przepływ, tu jakieś takie uliczki na dole właśnie, a tutaj domy po lewej i po prawej, takie właśnie duże. I z tej strony chyba też, chociaż no nie do końca, może z tej trochę tak luźniej jest, bym powiedział, ale no naprawdę jestem coraz bardziej z tego zadowolony i tak w międzyczasie sobie pomyślałem, że muszę w końcu zrobić jakąś ulicę, która będzie wyglądała inaczej. Po prostu. Potrzebuję tego, bo buduję praktycznie, no nie ukrywajmy, w tym samym stylu te domy w centrum, ale centrum powinno być jeszcze bardziej zróżnicowane i jeszcze inne rzeczy powinny tutaj powstać. No i jakieś właśnie takie odznaczające się ulice. Mam pewną koncepcję, co zrobić i to chyba powstanie właśnie tutaj, gdzie tymczasowo jest mój sad. Zresztą będę musiał to też kiedyś przemieścić gdzieś, ale to na razie sobie zostawię na później. Pora skupić się oczywiście na tych domach. Ogólnie ten domosklep z tymi kwiatkami i sadzonkami musiałem powiększyć, w sensie wydłużyć go do góry, a raczej po prostu podwyższyć dolne piętro, bo mi się balkon nie spinał z tym oto takim daszkiem jakby do sklepu. I do tej pory nie jestem w stanie jakoś poukładać tej szklarni do kupy, w sensie, żeby jakoś to wyglądało, bo co bym nie zrobił, to jakoś mi to tak krzywo totalnie wychodzi, albo ciągle o coś mi zahacza z jednej strony albo z drugiej, albo w ogóle wygląda brzydko, więc cały czas to pozostaje takim moim głównym problemem. Ja nie wiem, czy w ogóle połączenie tego domu, sklepu z resztą domów było w ogóle dobrym pomysłem, bo strasznie mało pola do popisu sobie zostawiłem, jeżeli chodzi też przede wszystkim o tą szklarnię. No i teraz tak, głównym problemem jest to, że ja potrzebuję podwójnych ścian, tak naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wpadłem na żaden inny pomysł na ten moment, czyli potrzebuję tutaj, bo tu będzie szło szkło i tutaj osobnego, bo będą półki, a to głupio będzie wyglądało, jak te półki będą w powietrzu, po prostu oparte na tym szkle. To nie będzie miało kompletnie żadnego sensu, co zwiększa mi w ogóle objętość tej szklarni, no o połowę tyle, a powiększenie tej szklarni zaś w tę stronę, no zahacza mi tutaj o to, no bo tutaj musiała być jakaś podpórka, no bo normalnie taki balkon by nie wystawał aż tak, bez żadnego podparcia, to by się raczej zawaliło, no i teraz tutaj miałaby pójść ta druga taka ściana, która by podtrzymywała tą szybę, no i wchodzi mi prosto na to. Więc tak kombinuję z tymi, już trochę przyozdobiłem też te domy, ale jeszcze sporo zostało, no bo nie wszystko wszędzie jeszcze dodałem, gdzieś mi jakieś materiały się skończyły i tak dalej, więc no na razie tylko udało mi się jakieś drzewka porobić. Nie wiem, czy w ogóle tutaj tego za dużo nie zrobiłem, ale nie, chyba będzie okej. Tym bardziej, że te drzewka to fajny pomysł, no bo po prostu zmieniają kolory wedle pory roku, więc dodaje to
takiej fajnej imersji, kolorystyki. Nie jest tak nudno, że albo tylko brązowo, albo zielono. Zastanawiam się jeszcze, czy tej szklarni nie wysunąć do przodu, tylko wtedy nie wiem, czy miałoby to sens, żeby szklarnia była szersza od domu, ale z drugiej strony chyba warto spróbować w takim wypadku, no bo co by tu innego zrobić? To wtedy, żeby to miało jakieś ręce i nogi i jakąś teksturę, a nie ścianę równą, no pięknie, tak, jeszcze deszcz, no to musiałbym to chyba tutaj postawić, żeby była taka tekstura tutaj wyjściowa, czyli byłoby tu i tu, no ale tu zaś mi na chodnik nachodzi. Chyba że takie przejście by mi wystarczyło, nie wiem w sumie, czy ma to sens, czy nie, ale z drugiej strony ja tu jeszcze będę potrzebował, no to w ogóle sobie zmniejszam już miejsce. No w niefortunnym położeniu to się znalazło. W ogóle muszę coś z tym zrobić, bo to wygląda obrzydliwie, tak teraz patrzę. I tutaj może by się przydało jeszcze jakieś okno. A, no i właśnie, jeżeli chodzi o to okno, no myślałem jeszcze, żeby je zrobić tutaj z boku, jak robiłem ten tutaj taki straganik, no bo nie chciało mi się po prostu całego domu wyburzać i budować na nowo. Ale jak ja to zrobiłem tutaj obok, takie podwójne, z takim tylko podwójnym parapetem, że tak to ujmę, to wyglądało okropnie. Jeszcze myślałem nad tym, żeby w ogóle zostawić tą ścianę pustą, bez żadnego okna, ale tak sobie pomyślałem, to jest jedyne okno w tym domu niestety, no bo tutaj ściana przylega do tego budynku, a tam druga ściana przylega do tego budynku tutaj, więc no nie jest to dobre ułożenie, tym bardziej, że tutaj no planowałem tą szklarnię, tak jak to teraz wygląda na początku, więc też tych okien miało tutaj nie być, ale chyba finalnie je tam zrobię, tylko właśnie nie wiem, czy to mi tu odpowiada, czy nie. Teoretycznie da się zmieścić, ale jakoś to tak, nie wiem, psuje mój koncept cały. No ale dobra, zanim ja się będę zastanawiał, czy to mi psuje koncept chodnika, czy mi nie psuje, no to najpierw w ogóle wybuduję to i zobaczę, czy to będzie mi w ogóle pasowało. Z drugiej strony zawsze mogę tutaj trochę to zmniejszyć i tu zrobić na 2 i to przesunąć i wtedy będzie mi się zgadzało. W sensie to by było wtedy w taki oto sposób i tu byłyby 2, tu 3. No nikt nie powiedział, że to musi być jakoś symetrycznie ułożone, nie? No i w sumie dobra, spróbuję, tak? No bo czemu nie? Czyli tu byłby pień, tutaj też. Tą wyspę na środku trzeba na pewno przesunąć. A, no i to, co też mi się nie spodobało, to przede wszystkim... A, to w ogóle jeszcze bardziej szerzej. Dobra, to chyba za dużo miejsca faktycznie wziąłem. Ale to, co mi się jeszcze nie spodobało, to zrobienie podwójnego filaru tutaj, na środku, bo to będzie jednak równe, nie będzie takie nieparzyste przez tą wyspę właśnie. Okej, i jest jeszcze taka myśl, że mógłbym to zrobić na 3, co mi teraz właśnie przyszło do głowy i nie byłoby to głupie w sumie, ale nie chciałem robić na pewno pojedynczej wyspy, no bo to by dziwnie wyglądało. Ale no dobra, może na 3 miałoby to sens, no 2 przejścia musi być tak czy siak. Ciekawe, czy ja się w ogóle zmieszczę, czyli tutaj musiałby być filar na półki i z tyłu musiałby być filar na ścianę, no to by było wyrównane z tym, no ale już tutaj to już tam pal licho to i w sumie gdybym to tak zrobił nieparzyste, to nawet by się świetnie zmieściło z tym murkiem, bo wcześniej jak wymyśliłem, to nachodziło mi na murek i musiałbym po prostu go przesunąć. Czego nie jestem w sumie fanem, no bo budowałem go na styl całokształtu tej wyspy, więc chciałbym, żeby pozostał taki, jaki był pierwotnie, ale no dobra, chyba że, a gdyby tak zrobić takie kopułowate, trochę na wzór biblioteki, czyli wtedy taki narożnik tutaj załóżmy i to by szło, albo nie, tak, raz, dwa, trzy, tak, miałoby to sens? Raz, dwa, trzy i wtedy tutaj, czy tutaj, żeby się łączyło? Raz, dwa, trzy, tylko na co mi ta przestrzeń? W sensie, co ja bym tu zrobił z tym? No dobra, zwizualizuję to sobie, załóżmy, że tutaj byłyby szyby, półki byłyby tutaj, no i co zresztą niby? W sensie, to jest źle zrobione, no bo to miałoby być na półkę, czy coś w tym stylu, nie? Tak, czyli musiałbym to zrobić inaczej, czyli musiało to by być tak, że to jest takim łącznikiem z tym, czyli nie byłoby takie szpiczaste, tylko takie płaskie na dziobie, a tutaj ten pień na półki i powiedzmy tu i tu wtedy półka, no opierałoby się już o szybę, chociaż z drugiej strony tu można zrobić szybę, tu można zrobić pień, ale to się znowu nie będzie spinało, no bo tu będzie pień, ten główny, a tamten będzie co, tu i tu? W sensie, jakby to wyglądało? Tu pień na półkę, tu główne pnie, szyba wtedy tu i tu i
i czy to miałoby sens w ogóle? Jakikolwiek? Nie za mało tej szyby tutaj? No właśnie coś mi się wydaje, że za mało chyba będzie tej szyby, więc w sumie bez sensu. Też tak myślę, bez sensu. Ale tu pora się przespać. Nowy poranek i nowe pomysły, ale czuję, że jestem blisko zrobienia czegoś naprawdę okej, tylko chyba brakuje mi konceptu na ułożenie tego. No bo skoro szyby mają się łączyć z tymi pniami, to w takim razie tu by musiała być szyba, ale z drugiej strony to jest skos, więc nie musi, czyli tu i tu, tu i tu. Nie, coś mi się tu nie zgadza. W sensie nie zgadza mi się ten koncept, że tutaj do półek mają być pnie z każdej strony w sumie najlepiej, a tutaj jak ja bym postawił ten pień nawet tak, to on się będzie opierał o szybę. To jest w moim perfekcjonizmie nie do przyjęcia, więc coś tutaj trzeba zrobić inaczej. A w sumie nie mógłby tu po prostu stać stół? W sensie tu by była szyba, tu też by była szyba, tu byłby główny pień i tu po prostu postawiłbym stół. Nie półkę, tylko stół. Czy to ma sens? Chyba tak. Chyba to mam. Chyba to rozwiązałem. Dolna część domosklepu, kwiaciarni w sumie, skończona i wyszła naprawdę świetnie. Trochę bałem się, jak pomieszczę te wszystkie sadzonki, kwiatki i tak dalej w tej szklarni, ale jakoś się udało. No i też tutaj pytanie do mieszkańców, czy te zielone szkło fajnie pasuje do tej szklarni, czy jednak lepiej by pasowało na przykład przezroczyste lub białe szkło. Jak na moje, to te zielone szkło na razie fajnie wygląda, no bo też pasuje i do tego tutaj daszku od straganu, no i ogólnie do kolorystyki, no to jest kwieciarnia. Jeszcze pozostała mi góra tego domu do ozdobienia, no i reszta oczywiście domów, no i jakaś zawieszka, którą też niedługo wymyślę. Ale skupmy się na dole tego przybytku na razie, no i ta szklarnia wyszła taka niby kopułowata, ale trochę taka szpiczasta i podoba mi się to, nie powiem, fajnie to tutaj wyszło i też dodałem na górze jakiejś takiej tekstury, tych klap trochę, żeby te szkło nie było takie puste po prostu, żeby samo tam sobie nie było. Oczywiście dookoła jakieś takie kwiatki, żeby to udekorować, no tutaj też z tej strony, no świetnie, jeszcze zaczęło padać, także prezentacja znakomita się zapowiada. W sumie tak chyba lepiej, no bo oświetlenie jest takie fajniejsze. No i tutaj oczywiście ten taki powiedzmy straganik, taki powiedzmy takie okienko do sprzedaży, takiej bezpośredniej, na szybko powiedzmy, nie wiem, też jakieś takie ozdoby, żeby to było widać, że to jest właśnie jakaś taka kwiaciarnia, więc tych kwiatów musi być sporo wszędzie. No i oczywiście wnętrze tego parteru, czyli tu, gdzie będzie ten sklep. Sporo beczek, dlatego, że jest sporo rzeczy, które musiałem tutaj pomieścić, no i musiałem te beczki jakoś tutaj rozsądnie poukładać. Nie robiłem też każdej osobnej beczki na każdą osobną sadzonkę, gdzieś tam starałem się to posegregować po prostu porami roku, żeby było tam wiosna, lato, wiosna razem z sobą. Też tutaj umieściłem taką wystawę z takimi tymi dodatkami na ziemię, czyli te kwiatki, które można gdzieś tam zdobyć i te liście też. No i oczywiście beczki odpowiednie do tego. Martwiłem się o oświetlenie, więc wpadłem na taki pomysł, że dodam tutaj te świecące jagody, żeby to oświetlały. I naprawdę fajnie to wyszło. No i tutaj oczywiście beczki, w których jest cała reszta tych wszystkich rzeczy, też i mączka kostna, no bo w sumie to jest takie do wzrostu, więc też postanowiłem, że to tutaj umieszczę. No i jakieś takie te wodne różne ozdoby. No i teraz tak, zastanawiałem się bardzo, bo już zabrakło mi miejsca w tej szklarni, gdzie umieścić te wodne takie rośliny, czyli tą trawę wodną bodajże i te wodorosty. I tak kombinowałem, już myślałem, żeby to zrobić w podłodze i tak pomyślałem w pewnym momencie, no oświeciło mnie. Akwarium. To był tak genialny pomysł, no ale potem pojawił się problem, gdzie ja chcę to umieścić, no i czy ja w ogóle będę miał na to miejsce, żeby to zrobić. No i wpadłem na kolejny genialny pomysł. W ścianie. Zamiast ściany takiej jak tutaj, murowanej na drugą stronę, to po prostu akwarium. Dwustronne. Po prostu. Czemu by nie? I tak, uwaga, gryzie, bo to coś mnie już tyle razy pogryzło, że no to jest dramat i tylko się na mnie tutaj czai. Także lepiej nie podchodzić w ten róg tutaj. No i w sumie nie miałem żadnej innej takiej ekskluzywnej rybki. Jak znajdę jakąś, to wtedy ją podmienię, bo ta to jest jakaś taka agresywna za bardzo. Tak czy siak przechodząc do samej szklarni, no jest tutaj normalnie pięknie. Jest tutaj już wszystko. Świecące jagody, pnącza też umieściłem, żeby było tak widać, jak one wyglądają po prostu. Kwiatek kaktusa nawet. No tak na początku nie wiedziałem kompletnie, gdzie go dodać. Myślałem, że można go przyczepić gdzieś do sufitu albo wsadzić w doniczkę, ale się nie dało. Także wymyśliłem mu takie oto miejsce. No i oczywiście półeczki ze wszystkimi sadzonkami drzew tu i tutaj.
tutaj, tu jeszcze 2 mi zostały miejsca, w sumie nie wiem, czy jeszcze znajdę jakieś sadzonki, na razie są puste. Jakieś tutaj wiszące te kwiatki, jakieś te takie azaliowe kwitnące liście, też żeby było widać, jak one wyglądają. Oczywiście też wpadłem na taki pomysł, żeby latarenki powiesić właśnie, a nie je gdzieś tutaj poprzyczepiać, żeby to też tak fajnie wyglądało trochę. Na środku taka wysepka, gdzie jest każdy rodzaj w sumie rośliny, że tak to ujmę, czyli ten taki liściospad, coś w tym stylu, nie wiem jak on tam się nazywał. Ta trawa taka błyszcząca, róże, trzcina nawet, bo czemu nie? No i te kwiatki tutaj, no i to coś co kuje oraz to, co nie wiem czym jest, wygląda dziwnie, ale uznałem, że roślina to roślina, też tutaj się znajdzie. Jakiś taki kaktus wiszący, wszystkie rodzaje tulipanów, tak mi się wydaje, bo przynajmniej więcej nie znalazłem żadnych, a też trochę goniłem się, żeby poszukać tych tulipanów. Wszystkie jakieś kwiatki, które udało mi się zdobyć, nawet jakaś paprotka, bambus, jakieś takie suche korzenie, jakieś grzyby nawet tutaj się znalazły, tutaj jeszcze też mam miejsce. No i oczywiście król tej wystawy, czyli dzbanecznik. Miałem tylko jednego, więc postawiłem go po prostu tutaj. Tak czy siak, no wyszło to świetnie, no i mam nadzieję, że mieszkańcom też to się będzie bardzo podobało. A tymczasem przyszła pora na to, żeby dokończyć resztę dekoracji w innych domach, no i oczywiście wymyślić jakąś zawieszkę. Budowa zakończona i zacznę od tego takiego zakątku, który powstał między szklarnią a końcem przepływu. Postanowiłem z tego zrobić taki właśnie kącik, powiedzmy relaksacyjny, taki cichy kącik przy ognisku, coś w tym stylu. Takiego z ogniskiem jeszcze nie robiłem, więc pomyślałem, że będzie to fajny pomysł. Tutaj dodałem właśnie ławeczki, jakieś tam liście, krzaczki, jak zawsze to ognisko, no i drzewo tutaj posadziłem, które w sobie fajnie się zmieściło, nie powiem, bo ono wyrosło tak w tę stronę. Więc tak trochę zakrywa tamtą ławkę, ale nie zakrywa w pełni tej ławki. No i wschód słońca w tym miejscu też jest bardzo piękny. A co do samej szklarni, no to w środku to już wiadomo jak ona wygląda, więc tam się za dużo nic nie zmieniło. W sumie praktycznie nic się tam nie zmieniło, ale zmieniła się góra, no bo tutaj już powstała zawieszka, która ma przypominać kwiatka. Czy tak jest? Wydaje mi się, że tak. Czy jest to szczyt moich możliwości, jeżeli chodzi o zawieszki? Wydaje mi się, że tak. Natomiast jak na ten moment, moim zdaniem wystarczy i jest naprawdę fajnie. Gryząca rybka dalej sobie pływa, także bez szału. No i na górze takie pięterko mieszkalne. W sumie wyszło tak, bym powiedział, skromnie. Było tutaj dużo miejsca w sumie, ale tak uznałem, że w taki sposób będzie to dobrze wyglądało. No i dodałem finalnie te okna po tej stronie ściany. Trochę bałem się, że ten daszek będzie tu przeszkadzał, ale w sumie fajnie wyszło, dobrze wygląda, także nie ma tragedii. I zaraz obok kolejny dom, już też ładnie udekorowany. Coraz bardziej brakuje mi pomysłów na górę tego domu, w sensie tą ścianę pod dachem, ale tak uznałem, że to już jest taki punkt charakterystyczny, te zdobienia na samej górze, także będę kombinował na różne sposoby, żeby to jakoś wyglądało. I tutaj w tym domu fajnie wyszło dekorowanie tej ściany skośnej takiej, czyli tutaj. Te półeczki z tymi kwiatkami fajnie się wpasowały i też trochę zaoszczędziłem, nie powiem, na oświetleniu, bo dodałem te świecące jagody, a raczej po prostu nie chciałem z tymi latarenkami przesadzać, z racji tego, że no tu jedna wisi, tu dwie, no i tu kolejna, a było tutaj trochę ciemno, więc te jagody w sam raz tutaj się wpasowały. No i tutaj też to jakoś fajnie wyszło. Podoba mi się ten koncept schowanego łóżka tutaj za tymi schodami, taki fajny kącik do spania pod oknem, także no fajnie. Trochę bałem się, że nie będę miał pomysłu, jak udekorować ten dom, tym bardziej, że jest to pierwszy taki skośny dom, ale naprawdę wyszło to fajnie, nie powiem. Tutaj oczywiście też pod tym domem udekorowane. Ta ławka już w sumie była, ale tej nie było, więc tutaj też jakieś takie krzaczki, liście i tego typu rzeczy. I oczywiście uliczka do kolejnych domów też po bokach musi być udekorowana, żeby to pięknie, ładnie wyglądało i pasowało do całej reszty. Te drzewka, które się fajnie tak mienią w jesień właśnie, w takie piękne kolory, także super to wygląda. No i tutaj oczywiście standardowy dom, niczym on się akurat nie różni od pozostałych. Ten kącik tutaj zostawiłem, tutaj finalnie już też obudowałem trochę ten murek, tu z boku w sumie też postawiłem na takie zarośnięte liście, bo czemu nie? Nie każda ściana musi mieć okno, nie jesteśmy w szklarni, tylko w domu, także fajnie wyszło. No i oczywiście z tego i z tamtego też jest przejście na podwórko z tyłu,
Czyli tutaj na kolejny taki piękny zakącik, tu jakiś stolik właśnie, tu jakaś ławeczka pod drzewem kolejnym, tu druga ławeczka, tu wejście do tego obok domu. No i te drzewo też fajnie wyszło. Postanowiłem tutaj zasadzić te azaliowe właśnie, no bo zauważyłem, że one tak fajnie w dobrą stronę rosną, tak krzywo trochę i fajnie to właśnie potem pasuje do siebie. No i też tutaj w razie czego na wschód słońca jest idealny punkt widokowy. A, no i na moją wielką wieżę w bibliotece, także też jest co podziwiać. Także można by ująć, że ta strona przepływu, a raczej ten tutaj narożnik, skończony. Tutaj już nie ma miejsca, żeby cokolwiek więcej dodać. No i naprawdę fajnie to wyszło, podoba mi się. Szczególnie, że właśnie nie jest ten dom taki równy, tylko właśnie taki ścięty. No i ogólnie jeszcze ten sklep tam się tak wpasował. Super. Ale no są jeszcze pozostałe 4, które tutaj wybudowałem. No i zaczynając od tego tutaj pierwszego. Też jakaś taka dekoracja z zarośniętych liści. Tutaj jest ta taka wnęka, ten taki daszek z tymi filarami drewnymi. Jakieś takie rzeczy trochę randomowe, żeby po prostu coś było. Żeby było takie zapełnione. Że nie jest to po prostu pusta przestrzeń pod jakimś tam daszkiem, tylko faktycznie jakieś tam rzeczy się znajdują. I ten dom ogólnie naprawdę fajnie wyszedł. I kolorystycznie to fajnie się dopasowało. Te tropikalne deski z tym świerkowym drewnem, bo ten zielony kolor tak bardzo fajnie się odznacza wtedy. Z tyłu oczywiście jeszcze nic, także na razie trzeba to miejsce trzymać. Nawet jakaś taka latarnia się tutaj zmieściła i nie byłem trochę na początku przekonany co do stawiania latarni tak blisko jakiegoś budynku. Ale tak finalnie uznałem, fajnie to wyszło. Czemu nie? Super wygląda. No i w środku też wiadomo jakoś udekorowane. Na górze trochę podzieliłem to na pomieszczenia, czyli tam jest jakiś taki kącik do czytania, tam jest sypialnia, no i tutaj jakiś taki powiedzmy salonik, coś w tym stylu. No i na górze jakiejś takiej mega skomplikowanej dekoracji nie ma. Takie po prostu proste rzeczy. Ten dom jest takim standardowym domem, to niczym się zbytnio nie różni od tych takich o właśnie mniejszych domków, no poza brakiem balkonu. No ale jeszcze jest ten z tym przejściem na dole i jak to udekorowałem, dodałem te balkony, te parapety, jak to fajnie się tutaj wkomponowało. No super to wygląda. Jakieś też właśnie takie dekoracje z liści, jakaś beczka, tutaj nawet się znalazły jakieś drzwi, no i tutaj z tyłu z oknem, a raczej z kratami w sumie. Tutaj też jakieś porośnięte liście, tu balkonik, tutaj wejście do tego domu, no i trochę martwiłem się też właśnie o wnętrze, no bo nie wiedziałem jak rozwiązać tą sprawę tutaj z oknem i ogólnie ze ścianą, ale finalnie zrobiłem tak, że tam zrobiłem balkon, okno tutaj zostawiłem na drugą stronę tego domu, jakoś to udekorowałem, żeby nie było tutaj tak surowo, no i tutaj zrobiłem wszystko w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, czyli taka kuchnia trochę, taka sypialnia, no i jakby taki powiedzmy salonik. Na górze oczywiście strych. I myślałem na początku, że ja tego tutaj nie pomieszczę, ale wyszło tak nawet przytulnie, nie powiem. Także fajnie się to poukładało. No i oczywiście wyjście na ten balkonik, żeby było widać trochę tego przepływu tutaj. No i ten ostatni dom, no to jest bardzo podobny do tego, co powstało tutaj właśnie, nawet w sumie kolorystycznie no podobnie, tylko zamiast tropikalnego drewna ma dębowe. Ale tak czy siak też fajnie wyszedł, jakoś tak w sumie nawet nie wiem, czy nie ładniej niż ten, może to przez tą mniejszą wnękę tutaj, nie wiem, ale bardzo duży w środku, bardzo dużo przestrzeni tam jest, także super. Więc naprawdę to wszystko fajnie wyszło, no i to miasto naprawdę świetnie się rozwija. No jak teraz się tak patrzy na ten przepływ, na te domy po lewej i po prawej stronie, no to wygląda jak takie naprawdę potężne miasto. W ogóle ściągnąłem sobie gdzieś jeża, jak byłem po kwiatki i nie wiem, gdzie on w sumie sobie poszedł. W sensie ostatni raz go widziałem gdzieś tam. Zaparkowałem go, że tak to ujmę w tamtym oczku wodnym, ale chyba mu się nie spodobało, bo najpierw chodził sobie po mieście, a potem gdzieś tutaj właśnie go ostatni raz widziałem. Tam sobie chodzi, o właśnie, no koło tego kwadratowego dębu. Ale właśnie tak tutaj zmierzam, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z góry i ogólnie przydałby mi się jakiś taki punkt widokowy w tym miejscu, taki z widokiem na całą tą wyspę, żeby widzieć, jak to się rozrosło, ale powiedzmy, że na razie chcę zobaczyć centrum. No jak tak się na to patrzy, to naprawdę to fajnie wygląda. W ogóle ta wieża wyszła taka potężna. Nie, no z góry to wygląda świetnie, co prawda nie widać każdego pojedynczego domu, ale naprawdę to fajnie wygląda, no. Ten przepływ tutaj, te drzewo na środku, tu domy dookoła tego centrum. No centrum prawie skończone w końcu, po wielu dniach budowania i tak dalej, no bo dzielnica właśnie centralna chyba najdłużej mi zajmuje czasu, no ale tutaj też jest najwięcej takich skomplikowanych budynków,
jak biblioteka, jakaś tawerna, jakieś właśnie takie domosklepy, które gdzieś musiały tam powstać, także no nie jest to tak jak przedmieście, ani nie jest to tak jak dzielnica kwitnącej wiśni, którą się tam wybuduje w 2-3 dni. No tu jeszcze na pewno trochę brakuje domów, ale naprawdę podoba mi się, jak rozwija się ta wioska. Naprawdę świetnie to wygląda. No poza tymi drzewami, które mi tu rosną, ale są potrzebne do materiałów. Tak czy siak przyszła pora na finalizację tych domów, czyli po prostu podpisanie ich i wpisanie do ewidencji. A więc zaczynając od domosklepu mamy 43 dom, następny to 44 dom, 45 dom, 46, potem 47, 48, 49 dom i na koniec dom numer 50. Więc aktualny stan to 50 domów na 838 mieszkańców. Także pierwsza 50 domów w tej wiosce za mną. Szykują się oczywiście następne, ale na ten moment chcę się udać do tego dziwnego miejsca z tym takim jakby zniszczonym portalem i zobaczyć, dokąd mnie to doprowadzi. Tylko najpierw muszę sobie przypomnieć, w którą stronę był ten taki lepszy, mniej zniszczony. Wydaje mi się, że gdzieś chyba w tamtym kierunku, bo tam gdzieś pamiętam, jak płynąłem, to były duże te takie kaniony i tego typu rzeczy, a pamiętam, że to było gdzieś na samej górze właśnie takiej góry, ale najpierw to ja muszę właśnie posprzątać swoje graty po budowaniu. No i dobra, tak jak myślałem, ten jest w trochę lepszym stanie niż tamten, który znalazłem obok magicznej wioski. Wziąłem ze sobą trochę tego obsydianu, który jest tutaj w tym portalu, bo wnioskuję, że to portal. Ten tylko wygląda jakoś inaczej, więc chyba będę musiał to wyburzyć. To jest w ogóle płaczący obsydian, okej. Ciekawe. Wygląda na gotowe. Przecież nie wiem, czy to złoto tu powinno być, ale dobra. Tu jest w sumie jakiś blok złota, ale... A dobra, co tam, postawię go tam. I tu jest krzesiwo, więc wnioskuję, że muszę to podpalić. No, nieźle. No to teraz pora przekonać się, co jest po drugiej stronie.